Jak to wygląda po miesiącu? Tutaj widzimy, zaznaczone były tymi trytytkami grona, przy których były uszkodzone owoce. Tutaj są usunięte liście, a tutaj już na następnych gronach widzimy nieuszkodzone, nieporażone owoce. Czyli można powiedzieć, że pomogło to trochę na... Zdecydowanie, tak. Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab, połowa lipca. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Jacka Kusia. Dzień dobry. Dzień dobry. Miejscowość Poniatowa. koło Lublina, tak? Tak, koło Lublina. Z panem Jackiem skontaktowaliśmy się gdzieś w połowie czerwca, ponieważ niestety spotkała pana choroba. Tak, zauważyłem pierwsze objawy na początku czerwca. Brązowienie owoców na gronach. No i skontaktowaliśmy się w celu zapobieżenia i jakieś uskutecznienia jakichś leków i zapobieżenia tej chorobie. Tak, bo u pana Jacka pan zrobił sobie wymazy, tak? Tak, tak. Chodzi o chorobę TBRV na pomidorach. Myśmy na początku czerwca, nie, w połowie czerwca też pobraliśmy próbki i zbadaliśmy w naszym laboratorium. Tutaj widać wyniki, gdzie na PCR-ze potwierdziło się, że niestety objawy, które były widoczne na owocach, Tak. miały w sobie olbrzymie ilości wirusa TBRV. I zaczęliśmy, pan Jacek zgodził się tutaj na zrobienia testów metodą Agroecy Protect, ponieważ badania, które wykonane zostały w Instytucie Ogrodnictwa, wykazały wysoką skuteczność zwalczania wirusa poprzez zamgławianie, opryskiwanie powierzchni oraz, jak tutaj widać na wykresie, też redukcji wirusa w pomidorach, w badaniach, w doświadczeniach, gdzie 1500 razy zmniejszyliśmy ilość tego wirusa z 6 milionów do 4000. I pan Jacek na żywym organizmie, w zasadzie pan chciał ratować plantację, tak? Tak, bo to był praktycznie początek, dopiero drugi miesiąc zbiorów, więc to jest bardzo trudna sytuacja, żeby zaprzepaścić początek sezonu, gdzie to jest najważniejsze przy produkcji. A Tak? kiedy pan nasadzenia były? Kiedy? Nasadzenia były w połowie stycznia. I objawy dopiero na początku Tak. czerwca, pod koniec maja, tak? Tak, tak. Do tego czasu nic nie wskazywało na żadne jakieś objawy, jakieś tam, że wirus ten jest uaktywniony u mnie na obiekcie. Tak, jak tutaj widać te zdjęcia, pokazują to właśnie z połowy czerwca, gdzie była olbrzymia ilość owoców porażonych i które się nie nadawały do handlu, nie? Tak, tak, tak. One były usuwane z roślin, zaznaczane były rośliny opaskami i chodziłem, obserwowałem, patrzyliśmy, czy to się dalej pogłębia, czy to dalej wychodzi z tej rośliny. I ciężko powiedzieć, dlaczego na jednej roślinie owoce na następnych gronach były mniej porażone lub wcale i nadawały się do zbioru, a na innych roślinach było stężenie i na kolejnych owocach, gronach ten wirus występował w takim dość dużym nasileniu. Ale tam jak widzieliśmy tą część szklarni, to była duża ilość porażonych. Tak, tam zaobserwowaliśmy pierwsze objawy, tam jest największa była koncentracja tego wirusa, na innych częściach szklarni było go mało, no i zaczęliśmy stosować tą dezynfekcję nożyków, sekatorów, wózki były dezynfekowane po wyjeżdżaniu z każdego Tak, bo ja szczątka. tutaj chcę dodać z panem Jackiem, pierwszą rzeczą, którą ja doradziłem, to było wyeliminowanie nożyków, bo nożyki już w wielu innych chorobach, które widzieliśmy, czy to rak bakteryjny, czy klawibakter, czy pseudomonas, czy fuzarium, to niestety nie idzie upilnować pracownika, żeby za każdym razem dezynfekować. Tak, tak. Przeszliście na obrywanie liści, Tak, tak? przeszliśmy na obrywanie. Na początku to szło troszeczkę szło problematycznie, ale tam po 1-2 dniach pracownicy załapali, nauczyli się i nie narzekają. Jest taka sama wydajność jak przy cięciu nożykami. A jest bardziej skuteczne to, że nie przenosimy z rośliny na roślinę tego wirusa. Tak, bo
Zasada działania tutaj, aby ograniczyć te objawy, polegała na przetestowanej w laboratorium właśnie w Instytucie Ogrodnictwa metodzie, że rośliny były opryskiwane, są dalej opryskiwane Tak. i też były podawane do linii Kroplującej. kroplującej. Tak. I proszę powiedzieć, jak to od początku, bo to już mamy połowę, czyli miesiąc i ile razy w tygodniu? Przez 2 tygodnie były rośliny opryskiwane 3 razy w tygodniu i 2 razy preparat był dozowany dożylnie. Ile razy? To Dwuprocentowym, tak, dwuprocentowym przez 4 cykle podlewania na A każdy elektrozawód. opryskiwanie? A opryskiwanie 4,5, tak? 4,5%, tak. Szło na cały obiekt 600 litrów wody Na pół hektara, na tak? pół Tam, gdzie hektara. jest zarażona. Na całość, Na całość. całość. Opryskaliśmy całą szklarnię. Nie wyróżnialiśmy tej bardziej zarażonej, tylko szło na cały obiekt było No opryskiwanie. i dobra, bo jak ja byłem właśnie w połowie tego czerwca, no to też się zszokowałem, bo to olbrzymia ilość było tych pomidorów porażonych, których pan powiedział, że się nie daje do sprzedaży. Mhm. Jak to wygląda po miesiącu? Bo w większości przypadków powinno się to usuwać wszystko, Mhm. ale to by pan stracił w ogóle plon, nie? No tak, po miesiącu czasu część roślin, nie potrafię powiedzieć jaki procent na tych roślinach porażonych dało się uratować, czyli nadawały się do ponownego zbioru, a część już sporo mniejszy procent jest jednak jeszcze jest porażony i jest usuwany z rośliny. No pierwsze objawy zaobserwowaliśmy tutaj w tych nawach, 4., 5., 6. i 7. To zaznaczone były tymi wstążkami i na drugiej stronie, ale tutaj jest ta strona, to jest strona południowa i tu jest najbardziej nasłoneczniona. Następnie ta druga strona naprzeciwko jest troszeczkę chłodniejsza szklarnia od północy i tutaj są mniejsze objawy, mniej tego jest zauważone, tego wirusa. Praktycznie można powiedzieć, że jest tam praktycznie go nie ma. Tutaj widzimy, zaznaczone były tymi trytytkami grona, przy których były uszkodzone owoce. Tutaj są usunięte liście, a tutaj już na następnych gronach widzimy nieuszkodzone, nieporażone owoce. Tutaj tak samo, druga roślina, też było zaznaczone, gdzie było ewidentnie uszkodzone, były owoce porażone. Idziemy do przodu, tutaj były zerwane owoce właściwe i tutaj jest owoc właściwy, który jest nieporażony, a tutaj jest owoc, który zaczyna dojrzewać, będzie do zbioru w niedługim czasie, w najbliższym. To tu mamy tą nawę, w której były pierwsze objawy tej choroby. Usuwaliśmy te grona, które się nie nadawały już do handlu. I też zaznaczyliśmy tymi opaskami czarnymi, i które później usuwaliśmy te owoce. Następnie po paru, 2, 3 gronach następnych widzimy poprawę. Te owoce już są niezakażone bez tej choroby. Natomiast gdzie było takie dość duże stężenie i nasilenie tych objawów, jeszcze ten wirus występuje. Czyli można powiedzieć, że pomogło to trochę Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Ja rozmawiałem tam z fachowcami, z ludźmi z tej branży i powiedzieli, że na tego wirusa Toberf nie ma lekarstwa, tak? Generalnie na świecie nie ma jeszcze w ogóle lekarstwa. Agroeca, Protek Agroeca to też nie jest całkowicie do wyeliminowania, tylko redukujemy Tak, tego wirusa. tak. On dalej jest w roślinie niestety. My też Tak. tu pobieramy cały czas owoce czy liście do badań, żeby sprawdzać, jak to wygląda. Ale mieliśmy w międzyczasie pod koniec czerwca bardzo kryzysową sytuację związaną z upałami. Tak. I tutaj pan bał, ja się też bałem, jak będzie roślina wytrzyma w tych upałach. Niech pan powie, co tam zrobiliśmy i jak to wyglądało. No, czy w tych upałach, co wyszły te upały takie powyżej 35 stopni, roślina bardzo dobrze zniosła te upały, nie było żadnych tam wypadów. No nadmienię, że to była zasługa bardzo dobrego systemu korzeniowego, nowej maty, która jest w tym roku położona.
i roślina bardzo dobrze zniosła te upały. Wbrew naszym obawom, dała radę i jest utrzymana dalej. Bo tutaj wykorzystaliśmy tą metodę, która w ubiegłym roku została przebadana w Instytucie Ogrodnictwa, a mianowicie stwierdziliśmy, że kwas podchlorowy, oprysk kwasem agroecą Protek, wymusza otwieranie aparatu szparkowych na 2-3 dni. I ja tu z panem Jackiem rozmawiałem właśnie, żeby przed tymi upałami opryskać, dużo wody podawać, bo roślina ciągnie wtedy gdzieś 20% więcej wody, ale ona się schładza tą wodą Tak, od środka. tak. I to właśnie najważniejsze dla nas było, bo w upałach, tak jak pan powiedział, że w południowej części jest więcej porażonych, czyli wyższa temperatura może wpływać najprawdopodobniej na wzrost, a tu się udało na szczęście to zahamować, nie? Tak, tak. No obserwujemy, że właśnie w tej części szklarni, gdzie tam jest najbardziej nasłonecznione, gdzie słońce operuje dość mocno i intensywnie, tam ten wirus jest, tam ma sprzyjające warunki do rozwoju, a tak jak wspomniałem wcześniej, na północnej części, najbardziej zacienionej, jest jego zdecydowanie mniej, albo by powiedział, że tam go praktycznie wcale nie ma. Okej, pytanie jeszcze mam do pana. Przeszedł pan na obrywanie liści, to już miesiąc. Tak? Wszyscy się boją, że jeśli przechodzimy na niecięcie tego obrywania, to jest zagrożenie szarą pleśnią. Mhm. Jak tutaj, czy pan ma, czy ten opryski agroecą Protek też to pomogły? Też pomogło, jak najbardziej. Przed stosowaniem w ogóle tych zabiegów widziałem nasilenie szarej pleśni, a teraz ta szara pleśń się zatrzymała. Tak? Tak, jak my prowadzimy właśnie te zabiegi 2 razy w tygodniu teraz, no to widać, że po urwaniu, szczególnie po urwaniu liści, prowadzimy zabieg oprysku, żeby zabezpieczyć tą roślinę i tą ranę przed chorobami. Także to jest na plus, na bardzo dobre, korzystnie to wpływa ten produkt. To fajnie, no bo pan chemii żadnej już nie stosował, nie? Czy pan stosował? Nie. Czyli tylko agroeca Protek, tak jak żeśmy mówili na początku, 2 razy tygodnie do Mhm. linii i 3 razy oprysk, a teraz 2 razy oprysk i ile raz, czy 2 razy jeszcze do linii pan daje? Teraz raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, tak. No to fajnie, to teraz jest połowa lipca, my na pewno będziemy tu pewnie gdzieś we wrześniu, w październiku chcemy zobaczyć, jak to wygląda, bo Mhm. można powiedzieć, że na tą chwilę jest pan tak jakby trochę obroniony, ale jeszcze nie wiemy i na ile. No zobaczymy jak dalej, bo jednak widać, że teraz po tym czasie, gdzie ta kompensacja tego wirusa była i ona widzę, że teraz wchodzi na łodygi, także nie wiadomo jak to teraz, czy to już jest tak duże stężenie, że nie daje rady go. Tak, bo tu muszę powiedzieć, pan Jacek ma jakiś typ wirusa, który generalnie rzadko, nie było na początku objawów na liściach, na roślinę, Nie, tylko na owocach. tak, na owoc. A teraz znowu jest mniej na owocach, Mhm. ale znowu się pojawiają gdzieś na liściach czy na łodydze. Tak, na łodydze. Wychodzi ta koncentracja na łodydze. Tak, także musimy tu sprawdzić, albo musimy powrócić troszeczkę do większego stosowania, bo dodawanie przez system korzeniowy ma za zadanie właśnie oczyścić Mhm. korzenie oraz też wiązki przewodzące. Mhm. Natomiast oprysk czy zamgławianie to ma za zadanie lokalnie, kontaktowo i wgłębnie ograniczać tego wirusa w liściach, gdzie on się namnaża. W roślinie, w liściach, tak, w tej części naziemnej, tak, dokładnie. Dobra, panie Jacku, to życzymy powodzenia, Dziękuję wytrwałości. bardzo. Będziemy jeszcze w kontakcie, żeby zobaczyć, jak to wygląda i żeby do końca Żeby sezonu dojechać szybko. sezonu, a później będziemy się zastanawiać, co dalej i jakie uprawy po prostu Właśnie, zrobić, nie? tak. Żeby nie dotknęło to w przyszłym roku ten wirus, który się tak rozprzestrzenia i przyszedł do nas. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję.